Witam Was serdecznie, kochani. Jak zawsze Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj? A dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, jakim jest nadciśnienie tętnicze. Kochani, choroby układu krążenia to w tej chwili w Polsce mamy 2025 rok. Nagrywam tę audycję. To jest pierwsza przyczyna nadumieralności Polaków. Ponad 140 tysięcy ludzi umiera w Polsce z powodu chorób układu krążenia. I oczywiście nadciśnienie jest taką przypadłością. Na drugim miejscu są choroby nowotworowe, 100 tysięcy zachorowań. Przewiduje się, że w 2035-2040 roku palmę pierwszeństwa w nadumieralności będzie dzierżył rak, a w zasadzie nowotwory, bo każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem. To takie są drobiazgi. Więc dzisiaj na temat nadciśnienia tętniczego i tego, w jaki sposób je mierzyć. Rzecz jest bardzo poważna, wielu z nas cierpi na nadciśnienie. No i teraz jest pytanie, dlaczego chorujemy na to nadciśnienie? W jaki sposób je leczymy? Więc ja już słyszałem od lekarza, od moich znajomych, którzy są pacjentami, którzy mieli nadciśnienie, już go nie mają, ale żyją oczywiście, że takie diktum ze strony wielu medyków, że no wie pan, to będzie pan ustabilizowany. To znaczy, że dostaje piguły, łyka je systematycznie. Słuchajcie, jak trzeba, przez pewien czas, no to nawet nie ma o czym mówić. Jeżeli zostanie stwierdzone znaczy nadciśnienie, jest to niebezpieczne, to nie ma co się bawić w jakieś chocki klocki, jakieś szukanie błyskawicznych, cudownych metod. Po prostu trzeba do lekarza, trzeba po prostu zacząć brać piguły na obniżenie tego, na regulację ciśnienia, ale później poszukać rozwiązań, które doprowadzą do faktycznej stabilizacji, to znaczy znalezienia przyczyn tego nadciśnienia i spowodowania tego, żeby tego nadciśnienia nie było, a nie żeby je ciągle regulować pigułkami. Bo pigułki, niestety, tableteczki nie są obojętne dla zdrowia, a więc tu chodzi o wejście w przyczyny, dlaczego, co i jak. I dzisiaj na ten temat troszeczkę porozmawiamy. Na zakończenie, jak nie zapomnę, to powiem, co ja sądzę o nadciśnieniu, o przyczynach i tak dalej. Ja jako nie lekarz, ale jako pasjonat zajmujący się profilaktyką zdrowotną od końca lat 90. Przepraszam, ale troszeczkę mnie coś tam na tkawice padło, więc mogę lekko pokasływać. Więc chodzi o to, żeby zająć się, jeszcze raz powtarzam, przyczynami i żeby to pozbycie się tej przypadłości było po prostu stałe. Kochani, na początek to oczywiście wam powiem, że no i właśnie, będę miał problem. A może i nie, zaraz się tego pozbędę. Więc na początek proszę was oczywiście o lajki, o subskrypcję, o komentarze, o dzielenie się tym wszystkim, co zobaczycie później. Dobrze, a teraz udostępnimy sobie ekran i na początku zapytamy pana czata GPT, co sądzi na temat co sądzi na temat naciśnienia. Tu troszeczkę powiększę tekst, żeby był dla was bardziej widoczny. Co sądzi sztuczna inteligencja AI na temat naciśnienia tętniczego? Choroba przewlekła, charakteryzująca się trwale podwyższonym ciśnieniem krwi. To słowo trwale będzie ważne w kontekście następnej treści, którą za chwileczkę przytoczę. A charakteryzująca się trwale podwyższonym ciśnieniem krwi, zdiagnozowana, gdy wartości ciśnienia skurczowego wynoszą
równo 140 lub więcej milimetrów słupa rtęci, a rozkurczowego równo lub więcej od 90 mm słupa rtęci. Może mieć charakter pierwotny, związany ze stylem życia, lub wtórny, spowodowany innymi chorobami, na przykład nerek. Ale znowu tutaj od razu zadam pytanie, a dlaczego mamy choroby nerek? I dlaczego mamy nadciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Nieleczone nadciśnienie prowadzi do poważnych powikłań, takich jak udar mózgu, choroba wieńcowa, niewydolność serca i tak dalej, i tak dalej. To na razie tutaj tylko tyle. I teraz mamy, kochani, artykuł, który został opublikowany 14 marca 2025 roku. Zwróćcie uwagę na ten artykuł, bo sądzę, że to będzie wartościowa rzecz. Błędy, które fałszują pomiar ciśnienia, wynik nie będzie wiarygodny. Kochani, warto badać swoje ciśnienie, czyli mierzyć swoje ciśnienie, dlatego że sam pomiar może nam dużo po prostu powiedzieć o naszym stanie zdrowia. A tego bagatelizować nie należy. Natomiast pytanie jest takie, czy my ten pomiar wykonujemy prawidłowo, bo ja pamiętam onegdaj, może 15 lat temu, akurat ktoś, wówczas mi bardzo bliski, bardzo się troszczył o moje zdrowie. No i w każdym razie zostałem skierowany. Koniecznie musisz iść, przebadać się, zrobić pomiar prawidłowy naciśnienia u lekarza, niech ci tam badania porobią dobrze. No więc miałem akurat od miejsca, w którym mieszkałem, do przychodni około 20 minut drogi, a ponieważ ja jestem napędzany, że tak powiem, sztucznie energią atomową, więc ja i ambitny, więc co to jest dla mnie 20 minut w życiu? To staruszka będzie szła 20 minut, a ja to znacznie szybciej, muszę wszystkich wyprzedzić. No więc dobrze, w ciągu 10 minut byłem w tej przychodni, akurat pani doktor nikogo nie miała w gabinecie, więc od razu mnie przyjęła. Słucham, bo pan podobno pomiar naciśnienia, coś tam jeszcze. To było załatwione z rejestratorką. No więc dobra ręka, opaska, badanie krwi, badanie, przepraszam, tego ciśnienia i wyszło, że mam nadciśnienie. I od razu oczywiście zaordynowane pile, czyli pigułki. Nie wydało mi się to wiarygodne. Wróciłem z powrotem, powiedziałem, że dobrze, że się zastanowię. Wróciłem do miejsca zakwaterowania i pochwaliłem się, że no, mam nadciśnienie. No i wówczas ta osoba, która mnie tam skierowała, zapytała, jak to się odbywało. Ja wszystko wyjaśniłem. Mówi, ty wariacie, to ty prawie biegłeś się od razu, dałeś sobie zmierzyć ciśnienie. Ja mówię, no była okazja, no to dobrze pani doktor powiedziała, nie pytała mnie, czy ja już odpocząłem, czy nie odpocząłem, dałem sobie zmierzyć. Tak troszeczkę świadomie zupełnie. I oczywiście wyszło nadciśnienie. To będzie a propos tego, co zaraz odczytam. Mierzenie ciśnienia to badanie, które powinno być regularnie przeprowadzane u wielu osób, nie tylko dotkniętych nadciśnieniem i chorobami układu krążenia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak powinien wyglądać prawidłowy pomiar ciśnienia krwi i jakie czynniki mogą go zaburzyć. Okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach, a niewielka, pozornie zmiana może znacząco wpłynąć na wynik pomiaru. Podstawowy błąd to pomiar ciśnienia, gdy jesteśmy zdenerwowani lub martwimy się, że możemy mieć wysokie ciśnienie. W takiej sytuacji odczyt niemal na pewno nie będzie wiarygodny. Wpływ na wynik mają też napoje. Kawa wypita godzinę przed badaniem zmieni rezultat pomiaru. Na pewno nie będzie niższy. Warto również znać pozycję, w jakiej należy mierzyć ciśnienie. Niewiedza może skończyć się mocno zafałszowanym wynikiem. A więc w takim razie, słuchajcie, warto się z tym zapoznać. Ciśnienie trzeba mierzyć regularnie. Tak wygląda prawidłowy pomiar. Kardiolog, profesor, doktor habilitowany Piotr Jankowski zaznaczył w rozmowie z Medonetem, że powinniśmy regularnie mierzyć ciśnienie. Każda osoba dorosła, jak również w wieku rozwojowym, powinna mieć mierzone ciśnienie. Ważne, aby było one dobrze zmierzone. Ciśnienie powinno być mierzone w pozycji siedzącej po co najmniej 5-minutowym odpoczynku, a ramię, na którym ciśnienie jest mierzone,
powinno być oparte na stole, biurku lub w inny sposób podparte, instruuje lekarz. Badany przyjmuje pozycję siedzącą z dłonią opartą o blat lub stół, a dłoń musi znajdować się na wysokości serca. A więc jeżeli moje serducho jest tutaj, no to wiadomo, że na jakiej pozycji to ma być. Ważne jest, aby w czasie pomiaru ani przed nim nie rozmawiać i nie ruszać się. Jak zaznacza kardiolog, pomiar wykonywany u osoby pod wpływem dużego stresu, czyli wysoki poziom kortyzolu, czy bólu, nie da wiarygodnego wyniku. Ciśnienie mierzymy co najmniej dwukrotnie, w odstępie co najmniej 2-3 minut, tłumaczy. Aby pomiar nie był zafałszowany, osoba poddawana badaniu powinna się uspokoić, wyciszyć. Na 15 do 30 minut przed pomiarem nie może pić napojów takich jak kawa, mocna herbata, energetyki, czy korzystać z używek takich jak papierosy czy alkohol. Te czynniki zazwyczaj zaburzają prawidłowy pomiar ciśnienia. Przygotuj się do badania. Wiele osób popełnia błędy przy pomiarze ciśnienia. Najczęściej dlatego, że z powodu swego samopoczucia chcemy wykonać szybki pomiar. Natomiast procedura ta wymaga czasu i przygotowania. Zwróćmy uwagę na te czynniki. Musimy się uspokoić. Zazwyczaj mierzymy ciśnienie, kiedy źle się czujemy. Jesteśmy zdenerwowani, a to poddenerwowanie jest jednym z czynników, które podwyższają wartość ciśnienia, nawet o kilka punktów. No tak zwana kiedyś nazywana apopleksja. Apopleksja go dopała, bo był zdenerwowany, no i co? Dostał udaru mózgu i koniec, kropka. Dalej, tak zwany syndrom białego fartucha. Gdy mierzymy ciśnienie podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu, jego wartość jest wyższa. Wynika to ze stresu związanego z samym badaniem. Dalej, kawa i inne napoje pobudzające. Podwyższyć ciśnienie może też mocna kawa czy napoje energetyczne wypijane nawet godzinę przed badaniem. Aktywność fizyczna różnego pochodzenia, w tym seksualna. Nigdy nie powinniśmy mierzyć ciśnienia tuż po wysiłku fizycznym. Wartość ciśnienia zawsze będzie wtedy wyższa i to o kilka stopni. Sprawność urządzenia do pomiaru. Na nieprawidłowy pomiar ciśnienia krwi i tętna może wpłynąć stan urządzeń. W przypadku mechanicznych, tak zwanych ciśnieniomierzy zegarowych, powinniśmy zwrócić uwagę, czy urządzenie jest szczelne, ma nieprzetarty mankiet i gruszkę o odpowiedniej twardości. Kochani, ale co to znaczy, że my mamy stwierdzić, czy ma gruszkę odpowiedniej twardości? Jak mamy to ocenić? Z kolei w ciśnieniomierzach elektronicznych kluczowy jest sprawny mankiet i właściwy poziom naładowania baterii. Te na wyczerpaniu mogą dać fałszywy wynik. Mankiet ciśnieniomierza musi być poprawnie założony, zarówno naramienny, jak i nadgarstkowy. Inaczej skutkuje to zaniżoną lub podwyższoną wartością ciśnienia. Pamiętajmy też, aby nie zakładać go na odzież, bo w ten sposób zaburzymy pracę czujników ciśnieniomierzy. Kto powinien najczęściej mierzyć ciśnienie? Oto zalecenia kardiologa. Profesor Jankowski wyjaśnił, jakie wyniki pomiaru ciśnienia powinny nas skłonić do kolejnego pomiaru i ewentualnie szybszej konsultacji lekarskiej. Zaznaczmy, że poniższe wskazówki dotyczą osób zdrowych. Zaznaczę ja, potencjalnie zdrowych, bo kto z nas jest tak naprawdę do końca zdrowy na 100%? A na 90, 85, 85 to jestem zdrowy czy nie? No jeżeli przynajmniej w paru procentach coś mi szwankuje, to nie jestem zdrowy. Jajeczko nie może być częściowo, przepraszam, nieświeże. A więc zaznaczmy, poniższe wskazówki dotyczą osób zdrowych, które nie mają zdiagnozowanych żadnych chorób przewlekłych. No i znowu problem. A jak ktoś nie jest jeszcze zdiagnozowany, jeżeli ciśnienie wynosi poniżej 120, lekko poniżej 120 na 80 mm supa rtęci, czyli jest optymalne, to wystarczy, jeśli kolejny raz ciśnienie tętnicze zmierzymy nie później niż za 5 lat. Lepiej wcześniej, ale nie później niż za 5 lat. Przestrzega ekspert.
Oczywiście nie dotyczy to pomiaru jednorazowego. Ja myślę, że trzeba byłoby, ale to ja mówię nie jako ekspert. Przez kilka dni średniówkę sobie taką zrobić. Jeżeli wyjdzie te 120 na 80, to nie ma sprawy. Czyli za kilka lat, ewentualnie kiedy następowałyby stopniowe zmiany, no to wtedy te dopiero po kilku latach zmiany wyjdą. Teraz, jeśli ciśnienie skurczowe mieści się w granicach między 120 a 129 mm słupa rtęci, a rozkurczowe między 80 a 84 mm słupa rtęci, to uważa się, że kolejny pomiar należy wykonać nie później niż za 3 lata, wskazuje profesor Jankowski. Natomiast jeśli ciśnienie skurczowe wynosi 130-139 mm słupa rtęci, a rozkurczowe 85-89 mm słupa rtęci, to trzeba powtórzyć pomiar w ciągu kilku miesięcy. Na pewno nie należy z tym czekać dłużej niż rok, uprzedza kardiolog. I teraz troszeczkę takich rysunków, obrazów bardzo istotnych, tak prawdę mówiąc, warto się z tym zapoznać. Ciśnienie pod kontrolą. Nadciśnienie tętnicze polega na nieprawidłowym wzroście ciśnienia krwi przepływającej przez tętnicę. Najczęściej nie daje żadnych objawów, jest odkrywane przez przypadek. Jest to jednak główny czynnik ryzyka w chorobie wieńcowej serce. A więc ciśnienie krwi mierzone jest w milimetrach rtęci, Hg, i wyrażone jako dwie liczby. Ciśnienie skurczowe to jest najwyższa liczba to ciśnienie wywierane przez krew na tętnicę podczas skurczu serca, i napięcie rozkurczowe, najniższa liczba to ciśnienie wywierane przez krew pomiędzy skurczami, gdy serce jest w spoczynku. A więc skurczowe, rozkurczowe. Oczywiście wielu z Was to doskonale wie, może znacznie lepiej niż ja. Natomiast myślę, że ta audycja może się po prostu wszystkim przydać. Jakie ciśnienie jest prawidłowe? Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jak również wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologii, Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologii, hypertension, nadciśnienie, prawidłowe ciśnienie krwi u dorosłego człowieka to mniej niż 140 mm słupa rtęci w przypadku ciśnienia skurczowego oraz mniej niż 90 mm słupa rtęci ciśnienia rozkurczowego. I wyróżnia się tu 3 stopnie nadciśnienia tętniczego. Po pierwsze, powyżej 140 na 90, drugi stopień powyżej 160 na 100 mm słupa rtęci i trzeci stopień powyżej 180 na 110 mm słupa rtęci. No w tej chwili okazuje się, że jeżeli chodzi o danych, na koniec 2018 roku prawie 10 milionów ludzi w Polsce miało nadciśnienie. 75% osób w wieku powyżej 65 lat i 29 do 45% dorosłej populacji, czyli mniej więcej wieku tym po prostu produkcyjnym, czyli 25, powiedzmy 60 lat. No i w takim razie mamy 55 ponad milionów zrealizowanych recept, prawie 130 milionów opakowań refundowanych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łączna kwota refundacji to jest około 14% całego budżetu na refundację apteczną w 2018 roku, 1,203 mld złotych. To było, kochani, 7 lat temu. I na całym świecie notuje się wzrost liczby zachorowań. Jeżeli w 1975 roku około 600 milionów ludzi na całym świecie miało nadciśnienie, to w 2015 to już był 1,130 mld ludzi. Skok nieprawdopodobny, więc warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja nie będę tego wszystkiego po prostu pokazywał. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie audycji. Co wywołuje wysokie nadciśnienie? I tutaj, kochani, od razu śmiech mnie ogarnia,
Bo oczywiście na pierwszym miejscu pokazane predyspozycje dziedziczne, czyli te nieszczęsne geny jako chłopiec do bicia. Ale żeby doszło do ekspresji genów, ja wielokrotnie to powtarzam, przy okazji nowotworów, audycji o nowotworach, żeby doszło do ekspresji genów, to musi jednocześnie od kilkudziesięciu do kilkuset czynników wystąpić równolegle. Natomiast nie zwracamy uwagi przede wszystkim, że czynnikami wywołującymi nadciśnienie jest nadwaga, nadmierne spożycie soli, a wiele produktów do żywności sfaszerowanych solą nieprawdopodobnie, a nadwaga wynika z faszerowania produktów do jedzenia cukrem, zwłaszcza w postaci syropu glukozowo-fruktozowego. Jak mamy samą glukozę, cukier po prostu, to organizm ma w sobie insulinę, żeby po prostu poradzić sobie z tą glukozą. Ale jeżeli mamy fruktozę, to organizm nie ma niestety nic, żeby sobie z tym poradzić. Dobrze. Nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu, siedzący tryb życia, niekontrolowany lęk, czyli potworne stresy. I teraz, dlaczego mamy nadwagę? Bo jesteśmy zakwaszeni, kwasica metaboliczna. Jeżeli spożywamy nadmiarowo alkohol, jesteśmy zakwaszeni. Palenie tytoniu, siedzący tryb życia, niedotlenienie i zakwaszenie, moje ukochane, ale będę powtarzał to do końca życia i o dzień dłużej, albo nawet jeszcze 1000 dni dłużej, bo kompletnie temat jest ciągle nieznany, lekceważony i koniec, kropka. A to jest podstawa wszystkich chorób metabolicznych, tych wszystkich tak zwanych cywilizacyjnych. Bez odkwaszenia się nic nie da zrobić. Czyli likwidacji kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, mylonej często z zakwaszeniem krwi, czyli z acydemią. Niekontrolowany lęk, stresy, permanentny stres, który zalewa nas kortyzolem i który wyczerpuje nadnercza. I nerki również są niszczone przez ten stres, a który to stres wywołuje zakwaszenie i prowadzi do tak zwanej hypoadrenii, czyli wyczerpania nadnerczy. Istnieje coś takiego, ale nie jest traktowane jako choroba, bo nie jest zapisane w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD, czyli ICD-10, ICD-11. ICD, międzynarodowa klasyfikacja po prostu chorób. Jakie są objawy nadciśnienia? Dezorientacja lub senność, zawroty głowy lub dzwonienie w uszach, bóle głowy, którym towarzyszy zmęczenie. Bóle te są często zlokalizowane na karku i występuje wcześnie rano, ależ oczywiście tutaj spięcia mięśniowe po prostu, bo stres, krwotoki z nosa, palpitacje, drętwienie lub mrowienie w stopach i rękach. Jakie choroby powoduje nadciśnienie? Uszkodzenie siatkówki oka, zaburzenia serca i naczyń, dusznica bolesna. Uwaga, zobaczcie, dusznica bolesna dusi. Dlaczego dusi? Bo nie mamy tlenu. Dlaczego bolesna? Bo boli. Dlaczego boli? Bo nie mamy tlenu. Niemieccy lekarze nauczyli mnie jednej rzeczy. Ból to jest krzyk komórki za tlenem. Dalej. Zawał serca, udar mózgu, wysokie ciśnienie krwi oznacza, że krew wywiera większy nacisk na ściany tętnic, osłabiając je i zwiększając ryzyka zablokowania tętnicy przez miażdżycę. Ale teraz znowu na czym polega miażdżyca? Co to jest miażdżyca? Na czym polega zarastanie naczyń? Czym jest to spowodowane? I teraz dalej. Niewydolność serca, wysokie ciśnienie krwi może spowodować zmęczenie mięśnia sercowego i powodować niewydolność nerek. Ale znowu, dlaczego mamy do czynienia z niewydolnością nerek i z nadciśnieniem? Bo jesteśmy zakwaszeni, czyli mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną niskiego stopnia i tego trzeba się pozbyć. I niestety oficjalna medycyna kompletnie o tym nie mówi. Kompletnie to lekceważy. I takie powiedzmy moje tutaj wystąpienia, prelekcje, wykłady i tak dalej traktowane są jako jakieś wymysły foliarza i tak dalej, i tak dalej. Robię swoje dalej, bo wiem, o czym mówię, bo coraz więcej lekarzy w Polsce o tym mówi. Na Zachodzie od początku XXI wieku
Samo pojęcie kwasicy metabolicznej niskiego stopnia już funkcjonuje. Coraz więcej lekarzy o tym mówi. Cała masa artykułów jest na ten temat. I ja robię w związku z tym audycję. Jeżeli klikniecie na moim kanale słowo playlista i znajdziecie playlistę odkwaszanie, to tam jest kilkadziesiąt audycji na temat odkwaszania. Co to jest zakwaszanie, na czym to polega, czym to jest spowodowane i tak dalej. Dlaczego medycy o tym nie mówią? Dlaczego to sobie lekce sobie ważą i tak dalej. No i tutaj oczywiście kto jest w grupie ryzyka, jak wykrywa się nadciśnienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przed postawieniem diagnozy lekarz kilkakrotnie zmierzy ciśnienie krwi podczas kolejnych wizyt. Może się ono zmieniać w zależności od tego, co tego dnia robiliśmy. Nierzadko stres i zdenerwowanie powodują znaczny wzrost ciśnienia krwi, także z powodu samej wizyty lekarskiej. A więc jak kontrolować ciśnienie krwi? Utrzymuj prawidłową wagę, masę ciała, oczywiście. A więc, kochani, a jaka ona powinna być? Wzrost, końcówka wzrostu w centymetrach, a więc jeżeli załóżmy masz 1,65 m, to ta końcówka 65 to tak mniej więcej to tyle powinieneś ważyć. Kobiety powiedzmy jeszcze minus około 5%, i to wystarczy. No dobrze, nie ma tragedii, jeżeli zamiast 65 będziesz ważył 67 czy 68. Ale nie możesz przy wzroście 165 kg ważyć na przykład 100 kg. To oznacza, że nosisz na sobie dodatkowe 35 kg. Jeżeli przeliczymy to na butle 5-litrowe z wodą, to znaczy, że śpisz, chodzisz, żyjesz, poruszasz się 24 godziny na dobę z 7 5-litrowymi butlami zawieszonymi na twoim ciele. I to obciąża twój układ kostno-stawowy, obciąża twój układ krążenia i wszystkie pozostałe układy oddechowe i tak dalej. Ogranicz spożycie tłuszczu, ale pytanie jakiego? Masło czy margaryna? Rzuć palenie, ogranicz alkohol, jak najbardziej. Zalecane są ćwiczenia typu cardio, bieganie, jazda na rowerze co najmniej 20 minut, jak najbardziej. Uważaj z nadmiarem ćwiczeń, szczególnie siłowych, na przykład podnoszenie ciężarów. Zgadza się, ja preferuję, bo sam ćwiczę, raczej ćwiczenia rozciągające, a więc które powodują po prostu wzrost elastyczności, a więc mogą być bardzo prosto, teraz demonstruję założenie dłoni za głową i powiedzmy ściąganie barków do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa i znowu możemy to sobie powtarzać. Czy powiedzmy, na przykład tego typu ćwiczenia, czy ćwiczenia nadgarstków w jedną, w drugą stronę i oczywiście całego ciała. Obręcz barkowa, barki, obręcz biodrowa, nogi. No i to są bardzo proste rzeczy. Jeżeli bierzesz leki, ściśle przestrzegaj zaleceń lekarza. Dobrze, to już to wiemy. Co jeszcze? Jedz ryby 2 do 3 razy w tygodniu. Oczywiście, kochani, trzeba wiedzieć, jakie ryby. Nie daj Boże panga z tych po prostu bajor wietnamskich. Kwasy tłuszczowe omega-3 zapewniają ochronę sercu i tętnicom. Już lepiej stosować tutaj, kochani, w tym przypadku wysokiej klasy suplementy. Unikaj słodkiej żywności, ale unikaj też przecukrzonej żywności. Słodzonej, jeszcze raz powtarzam, syropem glukozowo-fruktozowym. A zwłaszcza, kochani, chrońmy dzieci. Kiedyś przeczytałem wyznanie amerykańskiego lekarza, pewnie z pochodzenia Polaka, Jay Olszański. To było w latach 90. już, który mówił, bo badał amerykańskie dzieci, on jest pediatrą, jak dobrze pamiętam, że naczynia krwionośne 10-12-latków, amerykańskich dzieciaków, są w stanie naczyń 50-60-letnich mężczyzn. Czym to zostało spowodowane? Jest dużo owoców i warzyw, które zawierają błonnik, antyoksydanty i potas. Unikaj stresu, niecierpliwości i złości.
No ale jak ja nie mam się denerwować, jeżeli oni w telewizornie to już powiedzieli. Tu tak, tu siak, tu politycy, tu drony latają, tu jeszcze coś i tak dalej. No jak mogę się nie denerwować? No właśnie, czasami stanąć trzeba obok, wyjść z siebie, zostawić skórę na boku i po prostu ze spokojem przyjąć. Masz wpływ na to? No nie ma sensu. Po prostu trzeba przepracować te wszystkie historie. Adrenalina podnosi ciśnienie krwi. Chroniczny stres uszkadza tętnicę i serce. Absolutnie tak. Ćwicz medytację, relaks lub jogę co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Słuchajcie, ta joga, jakieś tam specjalne pozycje, kwiat lotosu. Nie, kochani, medytację, wiecie w jaki sposób można medytację robić? Na przykład przy zmywaniu naczyń. Po prostu zmywasz naczynia i nic nie myślisz. Prasujesz, oddalasz się od rzeczywistości, skupiasz się tylko na tym, wyłącz mózg, wycisz się, idź do lasu, przytul brzozę, oprzyj się, 5-10 minut, zatop się w ciszę. Za chwilkę zaczniesz słyszeć odgłosy lasu, ćwierkanie ptaków, szmer liści, szmer potoku, szum listowia. To jest istotne, wycisz się. I kochani, i to byłoby na tyle ze strony tego artykułu, zatrzymuję udostępnienie. Natomiast jeszcze raz tutaj chciałbym po prostu powiedzieć, że z czym związane jest to nadciśnienie. Jeszcze raz powtórzę, no już do obłędu. Kwasica metaboliczna niskiego stopnia. W jaki sposób sprawdzić, czy to masz? No nie chcę tutaj sięgać w tej chwili do gdzieś tam do papierków lakmusowych, gdzieś tutaj poniewierają się u mnie gdzieś, nie pamiętam gdzie, ale możecie kupić paski do pomiaru pH porannego moczu. I co trzeba z tymi paseczkami zrobić? Oczywiście one powinny być odpowiednio skale. Po prostu przez 7 na przykład dni w tygodniu, z samego rana jak tylko wstajecie, po całej nocy siusiacie na ten papierek, czyli oddajecie mocz, środkowy strumień moczu na papierek, patrzycie na kolorek, każdej barwie odpowiada określone pH. I teraz przypomnę, chociaż wielokrotnie o tym mówię, norma medyczna pH to jest od 4,8 do 8,0. W tych granicach powinien być ten pH, to powinno być pH porannego moczu. Ale to jest bzdura po prostu pod względem fizjologicznym. Dlatego, że ta norma to jest norma statystyczna, którą opracowało się na podstawie tysięcy wyników badań pH porannego moczu. Z tych wyników układa się tak zwaną krzywą Gaussa, skreśla się skrajnie niskie, skrajnie wysokie wyniki, zresztą robi się taką średniówkę, medianę i wychodzi 4,8 do 8,0. Tyle powinno być prawidłowe, bo u przeciętnego człowieka tyle wynosi. Ale nie zwraca się uwagi na to, że w tej całej masie to są ludzie, którzy oddali mocz, poszli do laboratorium. A dlaczego poszli? Bo są chorzy, bo mają dolegliwości. Więc grupa kontrolna, badana nie nadaje się w ogóle do tego. To nie ma nic wspólnego z fizjologią. Ale nawet zakładając, że dobra, przyjmujemy od 4,8 do 8,0, to dlaczego prawidłowe mają być te pomiary blisko 4,8, czyli 5, 5,2 i tak dalej, a nie po środku 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, lekko alkaliczny mocz powinien być, bo jeszcze do 8 jeszcze daleko. I jeżeli wychodzi pH na przykład 7, to lekarz często mówi, proszę pana, to jest za wysokie pH. To ile powinno być? No, a jak jest 5,2, to prawidłowo. Aha, to jest znaczy, że tak, jeżeli tu jest środek skali, to tu w dół to jest prawidłowo, ale tu powyżej środka skali to już nie jest nieprawidłowe. No, tego ja nie rozumiem. I teraz jeszcze raz przypomnienie, o tym mówię w wielu audycjach, skala pH
pH to jest skrót od potencja hydrogenii, czyli potencjał jonów wodorowych. Bo o stopniu zakwaszenia decyduje ilość jonów wodorowych. Są atomy wodoru elektrycznie obojętne. No, w połączeniu, kiedy jest cząsteczka H2, bo wówczas dwa wodory łączą się dwoma elektronami, ale to mniejsza z tym. Jest jon wodoru, dodatni jon wodoru, pozbawiony elektronu jeżeli skala pH, cała skala pH potężna, jest od 1 do 14, to w jedynce są same jony wodorowe, w 14 są same jony wodorotlenowe OH-. Jeżeli po środku mamy 7 w tej skali, to jest połowa jonów wodorowych i połowa jonów wodorotlenowych OH-. Jest równowaga. I mamy stan neutralny. 7,1 lekko alkaliczny, 7,2, 7,3, 7,4. I taki powinien być prawidłowy wynik pH porannego moczu u osoby zdrowej. Krew, pH naszej krwi powinna się zamykać między 7,35 a 7,45. Ale jeżeli już się zbliżamy do tej 7,35, przepraszam, to oznacza, że organizm ma już niedomiar substancji mineralnych i krew jest na pograniczu. To oznacza, że resztki substancji mineralnych bronią tego pH krwi, żeby nie spadła poniżej, bo 7,1 to będzie 7,0 to już jest śmierć człowieka. I wielu po prostu ludzi medycyny mówi, no ale o co chodzi z tym zakwaszeniem? No krwi się nie da zakwasić. Da się zakwasić też, ale to już szczególny przypadek. Na przykład coś połkniemy, jakiś odczynnik chemiczny i tak dalej, dojdzie do bardzo silnego zakwaszenia faktycznie krwi i wtedy jest naprawdę bardzo poważny problem. Natomiast i to jest wówczas, mamy do czynienia z acydemią, zakwaszeniem krwi. Kiedy pH krwi spada poniżej 7,35, lekko, ale jeszcze żyjemy. Natomiast pH krwi powinno być utrzymywane w granicach w pobliżu 7,45, bo to oznacza, że mamy zapas zasad w organizmie. I wtedy nie mamy nadciśnienia i tak dalej. Bo w związku z silnym spadkiem pH spada również zawartość takiego hormonu o nazwie adiponektyna. Im niższe jest pH, tym mniejszy poziom jest adiponektyny. Wówczas pojawia się nadciśnienie, insulinooporność, otyłość, cukrzyca i cały szereg innych chorób. Jak zaczynamy się odkwaszać, podnosi się pH, następuje powolny wzrost, bo to nie następuje o tak, na pstryknięcie, podnosi się poziom wytwarzania hormonu tego adiponektyny. 2-3 miesiące stosowania odpowiedniej kuracji metabolicznej powoduje, że znika nam nadciśnienie. Jeżeli nawet bierzesz pigułki, to po 1,5 miesiącu tej takiej kuracji wspomagania metabolicznego z silnym odkwaszaniem, okazuje się, że zaczynasz źle się czuć troszeczkę. Idziesz do lekarza, lekarz bada ci ciśnienie krwi, mówi, oho, coś się obniżyło, to ciśnienie krwi za bardzo. Musimy zmniejszyć o połowę dawkowanie leku na nadciśnienie. Dalej kontynuujesz kurację metaboliczną, likwidującą zakwaszenie organizmu, wzmacniającą w ogóle cały organizm. Znowu się lekko źle czujesz, spadło ci ciśnienie, masz ciśnieniomierz w domu, idziesz znowu do lekarza. Lekarz mówi, wie pan co, musimy zmniejszyć, w ogóle odstawić leki, bo za bardzo panu ciśnienie spadło. Więc odstawiasz sobie leki i za jakiś czas, może za tydzień, za półtora, okazuje się, że masz normalne ciśnienie. Nie ma żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wyregulowałeś cały organizm. Doprowadziłeś go do stanu używalności.
A więc jeszcze raz powtarzam, przyczyną nadciśnienia przede wszystkim jest kwasica metaboliczna niskiego stopnia. A ta kwasica może być spowodowana stresami, niewłaściwym trybem życia, to znaczy nieprawidłowym odżywianiem się, niewysypianiem się, piciem alkoholu, no, w ogóle dietą z dużą ilością wszelkiego cukru. To jest taki, wiecie, temat, termin bardzo szeroki i tak dalej, i tak dalej. A więc trzeba po prostu popracować nad sobą. Również nad tym, w jaki sposób reagujemy na stresy. Bo nieważne, co przeżywasz, kochany, kochana, ale jak to robisz. I ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, dobrze, panu się to łatwo wymądrzać, bo pan ma wiedzę, bo pan na pewno fajnie ma ustawione życie i tak dalej, i tak dalej. Doskonale mam ustawione życie, nie mam żadnych stresów i tak dalej, nie mam czym się denerwować. Nie, 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 nie. Kochani, oczywiście mówię to trochę żartobliwie, ale z pewną ironią i sarkazmem. Jestem taki sam jak wy. To samo przeżywam, wiele różnych rzeczy. Każdy ma stresy, tylko kwestia, jak podejdziemy do tego. Przez wiele lat uczyłem się, jak powiedzmy postępować z moim stresem. Przypomina mi się taka scena z wejścia Smoka z Bruce'em Lee nieodżałowanym. Film z lat 70. ubiegłego wieku. Został złapany do takiej windy, klatki, metalowe ściany. Nunchaku zawiesił sobie na szyję. No i co? I usiadł. A co miał innego robić? Usiadł i powiedział sobie, że będę czekał teraz, co będzie dalej. Czy musiał się denerwować, wściekać się? Przecież to nie było sensu kompletnie. A mówię, a więc może czasami trzeba sobie, kochani, odpuścić pewne sprawy. Nie szarpać się. Coś dzisiaj nie podeszło? Dobrze, Boże, odpuszczam. Bo może tak trzeba, bo może nie widzę wszystkiego. Ale przecież to było zaplanowane, a... No dobrze, to ty planowałeś, a wszechświat miał inne rozwiązanie dla ciebie. Może trzeba zrezygnować, może jutro będziesz dziękował za to, że coś w twoim życiu nie wyszło tak, jak ty chciałeś, bo byś wlazł w takie G, że głowa bała. Więc naprawdę z większym spokojem powinniśmy reagować na różne sytuacje, nawet czasami na bardzo tragiczne w naszych rodzinach. A ja wiem, o czym mówię, też przeżywałem różne historie i tyle. No i to byłoby na dzisiaj tyle. Jeżeli chcecie, to przyjmiecie, jeżeli nie chcecie, to chcecie, to odrzucicie. Zawsze na szkoleniach powtarzam, że to, co głoszę, to jest bardzo takie moje, nabyte przez praktycznie prawie 30 lat nauki własnej, bardzo trudnej, ale mówię, że to jest moje, więc wy możecie wszystko to wziąć w 100%, możecie w 100% odrzucić, albo weźcie tylko tyle, ile każdy chce i to jest wszystko. Macie być wolni w tym wszystkim. Co najwyżej was namawiam do tego, żebyście ewentualnie sprawdzali, weryfikowali, czy to, co mówię, jest zgodne z prawdą. No trzeba sprawdzać. Ewentualnie, czy też nie, ale z drugiej strony wiecie doskonale, czujecie to przez skórę, że to, co robi, jest uczciwe. To jest po pierwsze. Nie ma z mojej strony żadnej ściemy. Co najwyżej mogę mieć niepełną wiedzę, bo nie ma ani jednego człowieka na świecie, który ma pełną wiedzę. Natomiast wiem doskonale, bo jeszcze raz powtarzam, zajmuję się tymi wszystkimi historiami około 30 lat. Ostatnie kilka lat to bardzo intensywnie. Napisałem cały szereg książek. Y, Ta wiedza to została mi to dane. Ja czasami sam byłem zaskakiwany, o co tu chodzi. No, każdy ma jakiś dar i ten dar trzeba po prostu w sobie odkryć. Ja otrzymałem taki dar i mam się tym darem po prostu dzielić z innymi. I to jest wszystko, tak gwoli wyjaśnień, trochę filozoficznie. Kochani, na dzisiaj tyle i aż tyle. Dziękuję jak zawsze za waszą obecność, za waszą cierpliwość, za wysłuchiwanie. E, Prośba jak zawsze, to co było na początku, proszę o lajki, o subskrypcje, proszę o dzielenie się z innymi tym materiałem, dlatego że przynajmniej ja uważam, że to jest bardzo ważne. Przecież chodzi o nasze zdrowie, nasze życie, a to ma wpływ na naszych bliskich.
jeżeli nawet mamy odejść za jakiś tam czas, nikt z nas nie wie kiedy, to dobrze byłoby, żebyśmy odchodzili w zdrowiu, w sprawności, a nie umierali 2-3 lata na przykład z odleżynami, w odchodach, w męczarni, pod respiratorami, jakimiś innymi maszynami itd., itd. Jak ostatnio pan Robert Redford, znany aktor amerykański, uwielbiany zresztą przeze mnie jako aktor, zmarł w czasie snu, 89 lat, no i spokojnie. Także tyle, tylko tyle i aż tyle. No a dzisiaj dziękuję serdecznie. Popadki.